起摇摆，什么样的歌声才是最开怀？我去喀什回来，喀什阿克苏这个可拉的很多东西我去过，现在我想去北京。Znajduję się teraz w tirze i jadę z chłopakami. Niestety nie jest tak różowo, jakby mogło to wyglądać na tym nagraniu. Mianowicie, chłopaki zatrzymali się po mnie na autostradzie, co jest ogólnie niedozwolone. Na dodatek zarejestrowała to kamera. Jak się spodziewacie, ja tylko zasłyszałem, że są takie historie, że Ujgurzy są karani za pewne przewinienia. Jak się okazuje, nie jest to dalekie od prawdy, bo właśnie taka sytuacja miała miejsce. Chłopak dostał 1 dzień bana na autostrady za to, że zatrzymał się w miejscu niedozwolonym. Normalnie dostalibyśmy mandat i pojechalibyśmy dalej. Tutaj gość po prostu nie mógł poruszać się po autostradach. Ja nie wiedziałem do końca, o co chodzi. Goście nie chcieli mi tej sytuacji wytłumaczyć. Cały czas zaczęli dzwonić telefonami i pytać się, czy mogą jakoś to obejść, ale widocznie nie było takiej możliwości. Ta trasa objazdowa nie jest przeznaczona dla ciężarówek. Gościu jadąc po drodze przez te dosłownie małe wioseczki, dostawał telefony od policji, dlaczego on tu w ogóle wjeżdża w teren. Przynajmniej tyle udało mi się zrozumieć, bazując na mojej wiedzy z języka chińskiego. Jak się okazuje, pytali go, co on w ogóle wjeżdża, dlaczego on wjeżdża tą ciężarówką przez te miasta, przecież ma jechać główną autostradą. On im tłumaczy, że to jest wyjątkowa sytuacja i że musi przejechać dziś. Oni w jakiś sposób pozwalają mu to zrealizować. Cześć, słuchajcie, ja właśnie tu porządkuję namiot i stwierdziłem, że nagram do Was kilka słów o tym, co się teraz dzieje i dlaczego się tak dzieje, jak się dzieje. Sobie usiądę na śpiworku. Pozwolę sobie na nim usiąść. Dobrze, słuchajcie, jak wygląda sytuacja? Dziennik podróży Chiny 2023, 2 września. Do wylotu zostało 13 dni, więc tak naprawdę nie ma już się nad czym za bardzo zastanawiać. Jedziemy w stronę Pekinu. To jest nasz w chwilę obecną najważniejszy cel, który chciałbym osiągnąć. Jest duża, ale to bardzo duża szansa, że ten cel będzie musiał być osiągnięty poprzez wykorzystanie
szybkiego transportu kolejowego typu Gautier. No i teraz te Gautier to wygląda tak, że po prostu jest bardzo szybki pociąg. Takie pendolino, tylko razy 2. Infrastruktura, która tutaj pozwala na taką bardzo szybką jazdę tym pociągom i przemieszczanie się na ogromnych odległościach. Infrastruktura samochodowa też jest bardzo dobra, ale niestety mam problemy z łapaniem stopa. Kurde, któryś dzień poruszam się jak po prostu ślimak. Wczoraj zestopowałem 300 km, ale zajęło mi to dosłownie od 16. Przepraszam, nawet nie od 16, od 10, 13, 15 chyba złapałem stopa. Myślałem, że gdzieś 20, 21 dotrę do oddalonego 300, może 400 km miasta, co się okazało, to była dłuższa przeprawa. Chłop, który mnie wziął na autostradzie, niestety było to w miejscu, ja też nie zwróciłem na to uwagi, gdzieś były kamery. Ja jestem w jakiś sposób już tam na tej takiej żółtej liście, gdzie mnie obserwują, gdzie zwracają na mnie uwagę, więc chłop mnie wziął na trasie, pojechaliśmy na autostradę, no i 3 paki 80 na godzinę, 4-5 godzin. Luz, nie? Mówię, spoko, totalnie zajebiste widoki, super, wszystko gra. Co się okazuje, w Turpanie w ogóle bardzo dużo, bo dojechałem do Tulupan. Gościu dojechał na bramki checkpoint taki, gościu mówi, nie, wypierdalaj. A gość się pyta, no jak, no coś tam, no przecież go, chłopie, tutaj wziąłem go. A ten nie wytłumaczyli mi dlaczego, co się wydarzyło. Zawrotka, próbowanie jakiegoś objazdu, znaleźć coś. Wrócił się gość, jeszcze raz go tam prosi. Nic, dobra, wsiadajcie, jedziemy naokoło. Ja pierdolę, nie? Z 300 km właśnie z 600 zrobiło, albo z 450 to minimum, po ciemku. Ja spałem trochę, wymienialiśmy się miejscami. Dobrze, że to był tir, więc było spoko. Dlaczego w ogóle pojawił się pomysł na pociąg? No bo byłem w czarnej dupie w tym autostopie, tak naprawdę na południu Chin, Xinjiangu, ta dolna część prowincji. Pewnego momentu to już się zaczęło robić naprawdę frustrujące. Samochody się po prostu nie zatrzymują, bo tam nie ma takiej kultury autostopowej jak w Tadżykistanie czy Kirgistanie. Naprawdę, to jest zupełnie inna para kaloszy. Wiecie, sztuka dla sztuki. Brak przyjemności z tego wynikający. Taki jeszcze może jest ta przyjemność taka w tych mniejszych miejscowościach, naprawdę takich malutkich, gdzie to i tak jest miejscowość typu Olsztyn. Ale no jak? Ale no kiedy? Więc ta nagrywka ma tylko mi przypomnieć, Patryk, nie poddawaj się. Ciężko jest stopować po Chinach. Zdecydowanie zrobienie 300 km w 12 godzin czy w 14 to nie jest dobry wynik, bo ja w tyle przejechałem pół Xinjiangu i pociągiem i wszystko naokoło, więc da się więcej. Jestem z tego powodu bardzo smutny, że mój ulubiony autostop w Chinach po prostu działa słabo. A wczorajsze tournée po 4 hotelach. Obok siebie oczywiście, położone. 4 obok siebie. Nie ma miejsc. Jedno miejsce w 3-osobowym pokoju, 300 juanów, 150, 170 zł. No to jest widzowie, totalnie nic tu nie ma, to nie jest turystyczne miejsce. Siędzie. Aha, dziękuję. Dobra, pakuję namiot. Dajcie mi siłę, żeby to przetrwać, bo o Jezu, jest ciężko. Chcę już wracać. Mamo, do domu. Naprawdę, znudziło mnie to. Jeszcze Pekin jest w jakiś sposób ciekawy tego miasta. Takie centrum wszystkiego i o wszystkim dla wszystkich. Za dużo ludzi. To nie jest dla mnie. Ja się czuję dobrze, jak jest mało ludzi. W dużych miastach, w dużych metropoliach, w dużych skupiskach ludzi ja się czuję trochę tak niefajnie. Szybka, spontaniczna nagrywka, moi drodzy. Znajdujemy się na wylotówce z mieście Hemi. Będziemy kierowali się do kolejnej prowincji, w której to już podobno wszystkie miasta posiadają połączenie szybkiej kolei Gautier, co dzięki czemu umożliwi nam szybkie przemieszczanie się między miastami, no i do Beijingu, żeby dojechać, myślę, że 6-7 godzin właśnie taką
i super. I myślę, że zaczniemy trochę chillować i już zwolnimy z tym autostopem. Co nie miało się wydarzyć, to się po prostu nie wydarzyło. Gościnność według mnie nie jest tu na tyle duża, żeby się męczyć, więc prawdopodobnie wykładam kasy na stół i lecimy z tematem pod tytułem Podróże kształcą i uczą. Patryk Janota. Koniec przygód. Myślę, że 3-tygodniowe dawanie sobie w dupę jest wystarczającym powodem, żeby skończyć to robić. Pobujać się po tanich hostelach, poszukać kontaktu, pojeść, popić, pobawić się, pogadać, porobić zdjęcia randomowym ludziom. I myślę, że to by było naprawdę spoko. A teraz co? A teraz powoli zmierzamy na autostradę, ale z tego co widzę, to raczej się to uda. Powinno. Przynajmniej tak mi się wydaje. Paka. No, walka trwa w najlepsze. Idziemy. Coco Jumbo i do przodu, chińskie Chemii. Jedno z ostatnich miast, które prawdopodobnie odwiedzę na mojej drodze, jeśli chodzi o prowincję Xinjiang. A teraz wylot. Ulubiony moment w ciągu dnia, kiedy nasza noga staje na granicy miasta i w końcu zaczynamy tą właściwą podróż, a nie tą taką nudną, poruszanie się na nogach. No, udało się złapać takiego fajnego stopa. Dziewczyna, która studiuje w Japonii. Bardzo, bardzo miła. Od razu po angielsku. Totalny fluent. O, jak ja to lubię, jak można sobie pogadać. Wiecie, bez takich barier językowych, że ci brakuje tych słów, żeby się wypowiedzieć. No ale jest ok. Idziemy do przodu. Nie wiem, zwieźli mnie na stację. Pytanie, jak wyjść z tej stacji. Nie wiadomo, jak stąd wyjść. Patrzcie, jakie to jest ogromne. Duszą. 如果你同意。夏天夜晚陪你一起看星星眨眼，秋天黄昏与你徜徉在金色麦田，冬天雪花飞舞有你更加温暖。你是我的小呀小苹果，让我用心把你留下来，悠悠地唱着最炫的